Cześć, w dzisiejszym materiale chciałem przedstawić Wam niwelator laserowy Lamigo Spin 205. Zapraszam do oglądania. Niwelator przychodzi do klienta w takim oto poręcznym kufrze. Kufer jest wyposażony w pas transportowy, także przenoszenie go na budowę jest łatwe. Kufer posiada metalowe zapięcia i wykonany jest z trwałego materiału, więc jest odporny na większość warunków, jakie go spotkają podczas użytkowania sprzętu. Otwórzmy to, zobaczymy, jakie elementy dostajemy po zakupie niwelatora. Przypominam, że pod hasłem niwelator laserowy podczas zakupu mieści się zawsze to. Nie ma takiej opcji, że kupujemy tylko samą głowicę lasera. Tylko jeśli mówimy o sprzętach nowych, to niwelator laserowy do prawidłowego działania potrzebuje akcesoriów, które przewiduje producent. W 99% przypadków niwelator laserowy wyposażony jest w czujnik, chyba że jest to jakiś specyficzny zestaw dla kogoś, kto już posiada czujniki, pracuje z czujnikami na maszyny. Wtedy są bardzo wąskie opcje do wyboru, ale jeśli mówimy niwelator, mamy w zestawie urządzenie tutaj w tym przypadku Spin 205, detektor, odbiornik, to są zamienne nazwy z uchwytem na łatę. Tutaj producent przewiduje pilot zdalnego sterowania, ładowarkę, tarcza celownicza, no i jeszcze tutaj w Spin 205 mamy okularki, które poprawiają widoczność. Kilka słów o samym sprzęcie. Ten niwelator laserowy ma bardzo kompaktowe rozmiary, co możecie zobaczyć sobie, jak trzymam go w dłoniach. Nie jest to największy niwelator laserowy, jaki pewnie spotkaliście, ale jego małe rozmiary tak naprawdę skrywają bardzo ciekawe technologiczne rozwiązania. Jest to urządzenie, które posiada elektroniczne poziomowanie. Nie ma tutaj żadnego wahadła poziomującego, jak w niektórych tańszych rozwiązaniach. Tutaj mamy normalne elektroniczne poziomowanie, tak zwane teraz cyfrowe, niektórzy mówią. I jest to na duży plus dla urządzenia, ponieważ sam niwelator ma dokładności zbliżone do tych z rodziny produktów droższych, czyli jak na przykład 205 ma taką samą dokładność jak 210, z tym, że ma mniej funkcjonalności, bo jest to typowo niwelator do pracy w poziomie, czyli jak go sobie uruchomimy, to on po wypoziomowaniu wyznacza nam poziom. Ma to swoje ogromne zalety, szczególnie w firmach, które mają dużo ekip budowlanych i pracują tylko i wyłącznie przy poziomowaniu, ponieważ jeśli zostawimy pracownikowi urządzenie z detektorem, to on ma do wyboru tak naprawdę opcję włącz-wyłącz, opcję tak zwanego tilta, czyli alarmu potroceniowego, no i może sobie regulować prędkość obrotową tego urządzenia, więc tak naprawdę jeśli zabieramy pilot z zestawu, to jest urządzenie tylko do poziomów, ale producent w tym modelu właśnie nie ograniczył nam tego, że jest tylko do poziomów, gdyż jest ten pilot w zestawie i możemy za pomocą tego pilota uruchomić funkcję spadków i wtedy w jednej i drugiej osi pochylać wiązkę laserową zgodnie z naszymi potrzebami, więc mamy niwelator do poziomów z opcją spadków, ale wykonywaną tylko z pilota. I to jest taka główna cecha. Sam niwelator, dane techniczne, tak na dobrą sprawę, w linku poniżej, bo nie będę tutaj teraz powtarzał wszystkich danych, które możecie sobie przeczytać. Co do budowy i eksploatacji. Ja ten niwelator znam od około 10 lat. On tak na dobrą sprawę przez 10 lat jest produkowany pod tą marką i nie uległ większym modyfikacjom. Oczywiście tam jakieś usprawnienia nastąpiły przez lata, ale to, za co też bardzo lubię to urządzenie, to samo zasilanie. On, tak jak widzieliście przed chwilą, ma ładowarkę, ma slot do ładowania, ale zasilany jest pojedynczymi ogniwami. Nie ma tu specjalnego akumulatora, tylko mamy ogniwa. Gdy nam się te ogniwa zużyją, na dobrą sprawę możemy sami sobie dokupić takie ogniwa w postaci akumulatorków ładowalnych i wymienić. Czyli jest to z eksploatacyjnego punktu widzenia bardzo tania sprawa, a w awaryjnej sytuacji, w momencie gdy nie mamy naładowanego
tego pakietu ogniw. Możemy wsadzić tutaj zwykłe 4 paluszki, baterie typu AA i pracować tym sprzętem. On na pełnym ładowaniu pracuje 30 godzin, więc jest to naprawdę bardzo dobry wynik, bo tak na dobrą sprawę są to 2 bardzo długie dni pracy bez wyłączania. Więc to tak tytułem ogólnego omówienia. Niwelator, tak jak mówiłem, pokażę Wam jeszcze. Włączamy, elektronika sprawdza jego położenie, ustawia teraz libelami i po wypoziomowaniu się w obudowie urządzenie rozpoczyna projekcję poziomu. I to jest tyle i aż tyle, jeśli chodzi o obsługę. Warto też sobie używać alarmu potrąceniowego. Myślę, że ten sprzęt jest fajną alternatywą dla kogoś, kto obecnie pracuje na niwelatorze optycznym, do którego potrzeba 2 osób, czyli jednego tego, który stoi z łatą i trzyma, i drugiego, który robi odczyty. Tutaj potrzebna jest jedna ta osoba. Po powieszeniu detektora na łacie po prostu jedna osoba chodzi i sprawdza. Nie będziemy teraz tego tutaj pokazywać, bo jesteśmy w zbyt małym obszarze. Jeśli będzie Was interesowała sama specyfika pracy, jak się pracuje z niwelatorem, jak się to robi, piszcie w komentarzach, zrobimy osobny materiał. Tutaj chciałem zaprezentować sam sprzęt, co dostajemy, co mamy w zestawie, więc jeśli ktoś z Was rozważa zakup niwelatora optycznego z wyższej półki, może też rozważyć zakup niwelatora laserowego z niższej półki. Jest to taka zachęta do przejścia na technologię wyższą, prostszą w obsłudze i przede wszystkim jednoosobową. Kolejnym atutem niwelatora laserowego tego typu jest to, że on jest prosty w obsłudze. Właśnie jeśli nie ma żadnych wymagających zadań, tylko poziomowanie, to w dosyć atrakcyjnej cenie kupujemy sobie takiego Spina 205 i mamy sprawę rozwiązaną. Słuchajcie, zapomniałem o jednej z najważniejszych rzeczy. Ten niwelator, mimo swojej niskiej ceny, posiada 5-letnią gwarancję. Jeśli przyjdą Wam jakieś pytania do głowy odnośnie tego sprzętu, zapraszam do zadawania w komentarzach. No i zapraszam też do bezpośredniego kontaktu do nas mailowo czy też telefonicznie. Wszystkie te informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. No dobra, to wszystko, co miałem na ten moment do powiedzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!